Siemano, z tej strony narrator. Masz chwilę? Opowiem Ci historię. 3 lata temu, podczas rutynowej kontroli drogowej, zostałem skuty w kajdanki i przewieziony do aresztu. Zanim jednak przejdę dalej, wyjaśnię Tobie, dlaczego zdecydowałem się otworzyć przed Tobą i utrwalić moje myśli, tudzież słowa. Odbywając karę pozbawienia wolności, szybko zauważyłem, że pojęcie resocjalizacji nie ma realnego przełożenia na rzeczywistość za kratami. Jeżeli trafisz do więzienia przez głupi ruch, to tylko i wyłącznie od Ciebie będzie zależało, czy polecisz bandytkę i podszkolisz się w fachu, czy jednak wysilisz się trochę i poświęcisz ten czas na pracę nad sobą samym, by więcej nie pojawić się w tym smutnym i obskurnym miejscu. Ciężko będzie Tobie znaleźć tam wzorce godne naśladowania. Donoszenie na kolegów, zawiść, prostactwo i ograniczenia umysłowe to choroba panująca zarówno po stronie służby więziennej, jak i złodziei. Nie zrozum mnie źle, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora, bo możesz trafić na jednostki nieprzesiąknięte tym syfem, systemem, nazwij to jak chcesz. Opowiadam głównie o tym, czego doświadczyłem na własnej skórze, wnioski, spostrzeżenia, przemyślenia. Również o trudnościach w powrocie do normalnego życia, o stratach, jakie niesie ze sobą przerwa w życiorysie. Nagrywam ten materiał dopiero po 2 latach od mojego wyjścia na wolność, ponieważ musiałem się z tym wszystkim sam ułożyć. Wierzę, że dzięki szczerości płynącej z moich nagrywek skłonię Ciebie do refleksji nad tym, nie oszukujmy się, chujowym tematem. Domyślam się, że zdobyłem Twoją uwagę i chcesz usłyszeć więcej. Mam prośbę, usiądź teraz wygodnie i trzymaj się krzesła, bo będzie trzęsło. Tak jak wspomniałem na samym początku nagrania, zostałem aresztowany podczas rutynowej kontroli drogowej. Było to na pełnej nieświadomce. Nie miałem pojęcia, że toczyło się przeciwko mnie postępowanie sądowe i wpadł mi wyrok pozbawienia wolności. Siedząc w kabarynie, tudzież policyjnym busie z bransoletkami na nadgarstkach, obserwowałem policjanta szukającego informacji na mój temat w swoim palmtopie. Urządzenie, które 5 minut wstecz wyrzuciło hasło zatrzymania mnie, tym razem szykowało coś z większym pierdolnięciem. Funkcjonariusz ze stoickim spokojem poinformował mnie, że mam do odbycia karę w wysokości 1 roku. W głowie jedna myśl. Jak to wytłumaczę mojemu dziecku, z którym byłem umówiony tego dnia na obiad? To, czy byłem winny, czy niewinny, nie chcę wchodzić w szczegóły, ponieważ jest to dla mnie wstydliwy temat. Stąd też moja anonimowość. Chciałem również zaznaczyć, że nie jestem bandytą i nie chcę kreować się na taką osobę. Jestem zwykłym facetem, który przez swoją głupotę i dopatrzenie wpierdoli się w temat od siatki. Nie czułem strachu, lecz wielki smutek, który rozpierdalał mi klatę od środka. W chwili, gdy próbowałem odnaleźć się w tej chujowej sytuacji, byłem już w drodze na komisariat. Przez okno policyjnej suki obserwowałem spacerujących ludzi w ten styczniowy, słoneczny dzień. Z każdym przejechanym kilometrem coraz mocniej narastał we mnie żal do siebie samego. Gdy dojechaliśmy do celu, dowiedziałem się, że dzisiaj nie trafię do więzienia, ponieważ jest niedziela i muszę zostać dobę na dołku. Pytasz się, co to jest dołek? Już odpowiadam. Jest to obskurne pomieszczenie dla zatrzymanych. Taka tymczasowa cela. Zanim zostaniesz zakwaterowany w nowym lokum, będziesz musiał zdać do depozytu wszystkie osobiste rzeczy. Jak tak patrzę z perspektywy czasu, to muszę przyznać, że trafiłem na normalnych policjantów. Dostałem kilka cennych wskazówek odnośnie czekającego mnie nazajutrz osadzenia w więzieniu i 10 minut na moim telefonie, by ogarnąć najpilniejsze sprawy. Wyobraź sobie taką sytuację, że zaraz znikniesz na rok czasu i w kilka minut musisz przedstawić całe swoje życie. Smartfon grzał mi się w rękach. Signal, WhatsApp, SMS-y, jeden za drugim. Szybkie instrukcje i prośby. Czyste informacje, zero emocji. Do czasu. Zbliżałem się do deadline'a i wybrałem pierwszy numer z książki telefonicznej. Usłyszałem głos mamy mojego cudownego dziecka. Przerywającym głosem powiedziałem: idę siedzieć. Tak bardzo Cię przepraszam. Przekaż proszę naszemu skarbowi, że tatusia nie będzie na obiedzie. W tym momencie czułem, jak łzy lecą mi po poliku. Umiałem nad sobą panować, ale ta reakcja była silniejsza ode mnie. Nie potrafiłem pogodzić się z myślą, że zawiodłem bliskich, a najbardziej moje kochane dziecko. W tym całym wirze wydarzeń mój czas na telefonie dobiegł końca. Usłyszałem od funkcjonariuszy, że muszą zamknąć mnie w celi. Przed wejściem dostałem jeszcze prześcieradło, to znaczy coś, co miało pełnić jego funkcję, a w rzeczywistości była to zwykła, podarta szmata w kolorze białym. Gdy zamknęły się za mną drzwi i usłyszałem zasuwę, zrozumiałem powagę sytuacji. Położyłem się na jednym z 2 metalowych łóżek. Mój wzrok biegał po całym pomieszczeniu. Ściany w kolorze zielonym, do połowy pomalowane olejnicą. Białe światło jarzeniówek i ich specyficzny dźwięk, od czasu do czasu wyrywający mnie z moich przemyśleń. Z tego całego stresu zasnąłem.
wpinięty w kulkę na tym podłym, plastikowym materacu. Gdy się obudziłem, byłem bardzo zdezorientowany. Blinda w oknie przepuszczała jedynie dzienne światło. Nie wiedziałem, czy jest już poniedziałek, czy może jeszcze niedziela. Moje wątpliwości rozwiał policjant, który przyniósł mi jedzenie. Kilka kromek chleba, z kostką masła i dla pobudzenia kubków smakowych wyborny pasztet. Ku mojemu zaskoczeniu z nim też można było normalnie porozmawiać. Nie traktował mnie z góry, jak kolejnego zjeba, który trafił na doły za pojebane gówna. Okazało się, że minęło dopiero kilka godzin od mojego zatrzymania i mogę spodziewać się transportu do więzienia nazajutrz z samego rana. Po krótkiej i treściwej pogawędce zostałem znowu sam na celi. Nie miałem zbytnio apetytu, więc położyłem się z powrotem i zasnąłem. W poniedziałkowy poranek obudził mnie hałas na korytarzu. Ktoś mocno darł mordę. Po chwili nastała cisza i usłyszałem zbliżający się specyficzny dźwięk łańcuchów. Wiedziałem, że idą po mnie. Błyskawicznie otworzyły się drzwi do mojej celi, a w progu stanęło dwóch policjantów. Jeden z nich trzymał pingwina w ręce. Zastanawiasz się, co? Jak? Skąd wzięli kurwa pingwina na komendzie? Już tłumaczę. To określenie na podwójne kajdanki połączone łańcuchem, które zakłada się na ręce i nogi zatrzymanemu. Pewnie nie raz widziałeś je w amerykańskich filmach. Ciężko się w tym chodzi, bo strasznie uwierają i mocno ograniczają ruchy. Wróćmy jednak do tematu czekającego mnie transportu. Po dokładnym skuciu moich kończyn zostałem powoli doprowadzony do policyjnej suki i przewieziony do celu. Gdy zatrzasnęła się więzienna brama za busem, którym byłem transportowany, momentalnie doszło do mnie, że muszę spiąć poślady i przejść przez to jak mężczyzna. Przed oczami przewijały mi się klatki z filmu Symetria, a w głowie słyszałem tekst: to co, świeżak, ponapierdalamy się wieczorem. Na taki klimat pod celą byłem nastawiony. Przyznam się szczerze, że czułem delikatny strach i adrenalinę przed tym, co mnie czeka. Jednak rzeczywistość okazała się delikatnie inna niż moje wyobrażenia. W tym miejscu muszę przerwać pierwszą część mojej narracji, ale bez stresu. Już niebawem na moim kanale znajdziesz kolejne epizody z mojego życia. Jeżeli możesz, daj lajka pod tym filmem, suba pod kanałem i to, na czym najbardziej mi zależy, szczery komentarz. Chcę wiedzieć, co pojawiło się w Twojej głowie, słuchając moich słów. Zależy mi, aby moja historia trafiła do jak największej liczby odbiorców. Nie chodzi mi o fame czy budowanie kariery na tej tematyce. Uwierz mi, mam o wiele więcej grubszych przeżyć, które mam zamiar opowiedzieć, oczywiście w 100% anonimowo. Dziękuję bardzo za Twój czas i uwagę. Narrator.